Dzisiaj testujemy nowy model obudowy do zastosowań IoT, komputerów SBC, szybkiego prototypowania. Hermetyczna obudowa to pomysł polskiej firmy Kradex, producenta obudów dla elektroniki. Dostępne są dwie wersje z przezroczystym wieczkiem oraz nieprzezroczysta jasno-szara. Obie wyposażone są w uszczelkę oraz metalowe gwinty do zamknięcia obudowy. W obudowie wycięte są otwory na przepusty kablowe oraz mocowania do ściany lub słupa. Co jest ciekawego, nowego w tych obudowach, przyspieszają prototypowanie. Chociażby te wycięte otwory na dołączone do zestawu przepusty kablowe, np. zasilanie, przewody sygnałowe łatwo wprowadzimy do obudowy. Poza tym mamy płytę montażową oraz zestaw elementów do montażu np. mini komputera lub innego modułu elektroniki. Na stronie producenta znajdziemy dodatkowe informacje o obudowie, a także pliki do pobrania, a w instrukcji instalatora informacje o wyposażeniu opcjonalnym. Mamy płyty montażowe o innym układzie wycięć, a także uniwersalną płytkę PCB oraz wyposażenie dla urządzeń radiowych. Producent wykonał także testy nagrzewania się urządzeń zamkniętych w obudowie dla popularnych komputerów, np. Raspberry Pi, i tutaj mamy szczegółowe wyniki, jakie urządzenia nagrzewały się w jaki sposób, czy mogą pracować w zamkniętej obudowie. Bardzo dobre opracowanie. Obudowa przezroczysta ułatwi montaż urządzeń z wyświetlaczem, a obudowa jasno-szara również ułatwi montaż prostej sygnalizacji, np. diod LED, i uchroni nas przed wnikaniem do wnętrza, np. promieniowania słonecznego. Dobra do sterowników, elementów wykonawczych, zasilaczy, a także urządzeń radiowych. Dla próby zainstalowana płytka Arduino, a gdybyśmy mieli wyświetlacz, wykorzystamy obudowę przezroczystą. Standardowo w zestawie mamy wkręty do mocowania płyty montażowej do obudowy, a także elementy do mocowania modułów. No i mamy takie śruby z dystansami lub takie metalowe dystanse z gwintem i z nakrętkami o dwóch różnych wysokościach, no i do tego pasujące śruby do zamocowania PCB. Wypróbujmy montaż na popularnym mini komputerze Raspberry Pi Zero. No i tutaj mamy już przykręcone śruby do dystansów. W niektórych przypadkach przydadzą się podkładki nieprzewodzące, no a tutaj nie ma takiej potrzeby. Wybieramy miejsce montażu na płycie montażowej, od dołu przykręcamy 4 nakrętki, no i mamy zamontowany moduł. Oczywiście możemy na takiej płycie zamontować więcej mniejszych modułów. Płytę montażową umieszczamy w obudowie, no i mamy zamontowane w obudowie urządzenie. Spróbujemy w praktyce uruchomić w obudowie urządzenie. Będzie to czujnik smogu, pyłu zawieszonego, trafi do pokoju socjalnego, no więc musi być w miarę estetyczny. Wykorzystamy wyświetlacz TFT. Plan jest taki, aby w drugiej obudowie na zewnątrz umieścić czujnik pyłów zawieszonych. Tu akurat rozstaw otworów jest taki, że trzeba go zamontować pod skosem, ale zobaczymy, może dodatkowy otwór uda się wykonać w płycie montażowej albo w PCB. Zamontujemy go równo, zostanie więcej miejsca. Zmiana koncepcji. Wymieniamy moduł Arduino Uno na Arduino Leonardo z Atmega32U. To pozwoli nieco szybciej dostarczać dane do kolorowego wyświetlacza TFT. Taki wyświetlacz potrzebuje znacznie więcej danych w porównaniu z monochromatycznym wyświetlaczem LCD, OLED lub wyświetlaczem alfanumerycznym. Drugi pomysł, spróbujemy zmieścić się w jednej obudowie zarówno z wyświetlaczem, jak i czujnikiem. Nie będziemy go wystawiać na zewnątrz, zastosujemy rurkę i będziemy zasysać powietrze z zewnątrz. Tak wygląda montaż. Udało się zmieścić w jednej obudowie. Urządzenie uruchomione, na wyświetlaczu widoczne aktualne i poprzednie wartości pyłu zawieszonego w powietrzu. Kradex posiada szeroką ofertę katalogową obudów, rozwijaną praktycznie od momentu powstania w 1985 roku. Poza ofertą katalogową możecie u nich zamówić także frezowanie obudów oraz produkcję obudowy na zamówienie z wyborem rodzaju materiału i koloru. Kradex ma ludzi z doświadczeniem, park maszynowy, narzędziownię, biuro projektowe, więc udostępniają wsparcie od prototypu poprzez formę wtreskową po masową produkcję. Dobre obudowy przydadzą się zarówno producentom elektroniki, jak również hobbystom uruchamiającym swoje konstrukcje w szkole lub domowym zaciszu. Pod filmem
link do tematu, w którym znajdziecie m.in. kod uruchomionego detektora smogu. Dzięki za oglądanie, miłego dnia.